Czy Steve Jobs znał się na hardware'ze? Absolutnie nie. Nas wszystkich ogranicza wiedza. Jak na jakiś temat wiemy zbyt dużo, to nam ciężko w tym temacie się rozwinąć. On kiedyś wyszedł na tą scenę i mówi tutaj, że mówi, słuchajcie, tutaj jest takie pudełko i w tym pudełku mówi, za kilka lat to będzie wszystko, mówi komputer, kamera, mówi to będzie wszystko działo, to będzie komputer i tak dalej, a Andy mówi, ale Steve mówi, o czym ty mówisz? Mówi, jak ty tyle tych układów scalonych włożysz do takiego małego pudełka? Mówi, to jest niemożliwe. A on mówi, słuchaj, z czasem mówi, to będzie wszystko się tak kurczyło i to się wszystko tu zmieści. No oczywiście nie przychodziło się do pracy w garniturze, prawda, czy w marynarce, to w ogóle było fair, tak, to jak jakaś było spotkanie i ci handlowcy to się ubierali, to każdy się na nich patrzył, czy ktoś umarł, idziecie na pogrzeb. Ciekawostką było, że to był nieograniczony czas pracy, tak, bo zostałem przyjęty na stanowisko kierownicze, nie było godzin. Się przychodziło rano i wychodziło się, no jak już było wszystko skończone, a to się nigdy nie kończyło. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. Jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację, ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witamy na Past, Present and Future. I dzisiaj mamy absolutnie szczególnego gościa. Jest nim Mirosław Mirek Wierzbowski, jeden z pierwszych Polaków w Dolinie Krzemowej. I to chyba w najciekawszym momencie rozwoju Doliny Krzemowej, bo na przełomie lat 70. i 80., kiedy kształtowała się w ogóle kultura PC. Człowiek, który bezpośrednio poznał takich ludzi jak Steve Jobs, Steve Wozniak i był jednym z pierwszych pracowników Sun Microsystems. Ta firma dzisiaj dla może młodszego pokolenia się już troszeczkę zatarła, ale mniej więcej wtedy było coś takiego to jak Google, Meta czy Amazon, tak? O panu Mirosławie nie jest tak głośno jak o wielu innych ludziach, którzy dokonali wielkich karier w Silicon Valley. I jestem tym bardziej wdzięczny, bo znamy się już od kilku lat, że pierwszy raz zgodził się pan udzielić wywiadu. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Jak to się stało, że imigrant z kraju komunistycznego zrobił taką karierę w Ameryce i jak po prostu dostał się pan do Sana, który jeszcze wtedy był malutką firmą, startupem? To wszystko jak gdyby w życiu każdemu z nas potrzeba troszeczkę szczęścia, albo niektórzy na to mówią być we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Ja przyjechałem do Stanów pod koniec lat 70. i pierwszą pracę dostałem w Beehive International. To była firma komputerowa, która miała jednego klienta tylko, a mianowicie armię amerykańską i dla niej produkowała takie mikrokomputery. No, generał poszedł na emeryturę, drugi generał przyszedł, kontrakt się skończył i z dnia na dzień firma została zamknięta. Więc przeszedłem do firmy Diasonics w Salt Lake City, która specjalizowała się w produkcji sprzętu diagnostycznego, medycznego, takiego jak ultrasonografy, X-ray i inne tego rodzaju przyrządy. Później, myślę, wrócimy do tego wątku. Następnie i tam moim szefem był Jurek Zarzycki, też człowiek z Polski, który przyjechał do Stanów dużo jeszcze wcześniej i właśnie osiedlił się w Salt Lake City, z rodziną tam mieszkał. W związku z powyższym on mnie zatrudnił i zostałem przyjęty na pozycję Reliability Engineer. Na początku to było Reliability Analyst,
czyli, a później reliability engineer, czyli specjalista od niezawodności. Inżynier, można powiedzieć, od niezawodności. To było wtedy totalnie nowe słowo i dział nie tylko dla Ameryki, prawda, ale w ogóle dla całego świata. Bo jedyne podręczniki, które uczyły i ten temat poruszały w ogóle, to były podręczniki US Air Force, czyli lotnictwo Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście NASA, tak? Bo to ściśle było ze sobą, można by powiedzieć, może nie powiązane, ale oni ściśle ze sobą współpracowali. No i ja takie... Chciałem zapytać, to chodzi o de facto niezawodność właśnie hardware'u, tej elektroniki z lat 80. i tych wszystkich chipów? Tak, dokładnie. I to jest Okay. to, co wtedy obowiązywało i to dzisiaj ta nauka oczywiście się bardzo rozszerzyła, ale jak wiecie, panowie, wszyscy chyba użytkownicy komputerów, nie mówiąc już wojaży międzygwiezdnych czy kosmicznych, ta niezawodność jest w życiu najważniejsza. Obojętnie w jakiej dziedzinie, czy siedzimy przy komputerze i nagle siedzimy i teraz na przykład rozjeżdża nam się wszystko, tak? Nie możemy się połączyć i tak dalej. Piszemy, pracujemy nad jakimś tematem. Mnie to się osobiście parę razy zdarzyło, że 5 godzin w nocy siedziałem, pisałem, przygotowywałem się do jakiejś prezentacji i nagle wszystko mi uciekło. No i no co zrobić? No i od nowa trzeba było to robić. A mam kolegę tutaj w Polsce, pana mecenasa, który skończył wylewem, bo przygotowywał dla Kulczyk Holding prezentację i po prostu też mu się to zdarzyło, że mu się komputer mu się po prostu popsuł. No się tak zdenerwował, że skończyło się dla niego wylewem. Na szczęście zdążyli go odratować, no i dzisiaj w pełni funkcjonuje. Niezawodność jest tak samo potrzebna i w rolnictwie, i w medycynie, chyba w medycynie najbardziej, prawda? Bo wyobraźcie sobie, że w trakcie operacji są jacyś chirurdzy i człowiek leży na tym stole operacyjnej otwarty i robią operację na otwartym sercu, tak? I nagle gaśnie światło. No oczywiście teraz są zastępcze źródła energii, jest ok, ale co jak w tym momencie ta operacja jest prowadzona przez robota albo pół robota, tak? No i mamy problem. Mamy problem, bo zasilanie, jeżeli było źle przewidziane czy coś i to też wysiadło, no to co się dzieje? No jest dramat. W związku z czym to był taka dziedzina, w którą zdobyłem jedną książkę, właśnie dostałem z US Air Force z Colorado i wtedy nie było jeszcze elektronicznych tłumaczy, tylko z książkami po nocach siedziałem i tam prawie słowo po słowie tłumaczyłem, bo na wstępie, kiedy przyjechałem do Stanów, to nie mówiłem w ogóle po angielsku, mówiłem bardzo dobrze po rosyjsku i po niemiecku. Oczywiście po polsku, no bo to język ojczysty i jakby inaczej, to o tym się nawet nie wspomina, ale tymi 3 językami się posługiwałem dosyć sprawnie. No i przyjęli mnie do Beehive, dlatego że szefem zmiany był Amerykanin pochodzenia niemieckiego. Na imię miał Ziggy. I przez niego się komunikowaliśmy, później oni mnie dali Tudora, że firma zapłaciła za nauczyciela, który przychodził i godzinę podczas zmiany uczył mnie angielskiego. No to też z tym się wiąże ciekawych parę historii, ale myślę, że jakbym chciał to wszystko opowiedzieć, to by nam nie starczyło tutaj dnia, ani może kilku dni. No i teraz już jak gdyby wracając do pana pytania, Jurka Zarzyckiego przenieśli. Firma Radionics z Kalifornii pozyskała go jako dyrektora QA, Quality Control, bo Reliability Department był pod Quality Control.
No i on się przeniósł z rodziną do Kalifornii, do Salinas i zadzwonił do mnie po paru miesiącach, czy byłbym zainteresowany oczywiście przenieść się do Kalifornii. No więc ja w samochód pojechałem, zaproszony zostałem na to interview i jedynym właścicielem tej firmy był Ron Gatzegen. Takie słynne nazwisko, znane zresztą z lat 60., 70. w Ameryce. Rodzina Gatzegenów z Chicago to jest rodzina, która, można by powiedzieć, kontrolowała świat chemii, czyli wszystkie te kopalniane rzeczy związane z produkcją różnych elementów pochodzenia chemicznego, to ta rodzina kontrolowała, ale tam z jakichś różnych powodów rodzinnych, osobistych, on się przeniósł właśnie do Kalifornii, nie miał co robić, miał dużo pieniążków, no i zaczął uczęszczać do Monterey College, gdzie poznał profesora, który miał konika właśnie nowoczesnych technologii, w szczególności w komputerach. No i mówi, a może byśmy stworzyli taki system, tam było bardzo dużo pożarów, włamań, zaczynały się włamania takie lekkie. Mówi, taki system alarmowy oparty na mikroprocesorze. Mikroprocesor to wtedy był jeszcze... To wtedy jeszcze, bo nowość. to była nowość, prawda, bo to był, można powiedzieć, połowa lat 70. No ale Rona przekonał, Ron wyjął kasę, no, żeby przybliżyć troszeczkę sytuację. No Monterey jest przepięknym miastem, oczywiście miasto, gdzie Zorro urzędował, wszyscy z nas na pewno oglądali kilka filmów z Zorro. No to słynne Monterey, przepiękna okolica, przepiękny klimat, a 20-30 kilometrów w głąb lądu piękna doliny bardzo żyzne, gdzie uprawiano wszystkie warzywa, szczególnie artoczok, sałatę, kalafiory, prawda, i innego rodzaju warzywa. I właśnie tam Ron wydzierżawił potężną halę po jakiejś firmie, która się przeniosła, a śmieszne to było to, że tam trzymali, był potężny magazyn, gdzie trzymali te różne przyprawy i to takie mocno pachnące, także to pachniało cały czas. Ale jak już później była fabryka, no i tam stworzyli fabrykę Radionics, która pierwsza w Stanach wyprodukowała pierwszy system ostrzegania przeciwpożarowego i włamaniowego, czyli taki dzisiaj alarm system na bazie mikroprocesora. No i tam były problemy z serwisem, z produkcją i Jurek mnie ściągnął, zaoferowali mi pracę, no i zacząłem pracować. I po roku czasu pracy w Radionics zadzwonił do mnie ktoś z Doliny Krzemowej i zapytał się, mówi, słuchaj, tu taka nowa firma powstała, Sun Microsystem, mówi, i tutaj czytaliśmy w prasie, że ty skróciłeś czas naprawy tych motherboards, które były używane w tym systemie alarmowym z 3 miesięcy do 2 tygodni. No i wszyscy tam się rozpisali. Ja nawet o tym artykule nie wiedziałem, ale gdzieś tam ktoś jakieś nowinki napisał, że tam człowiek, znaczy emigrant polskiego pochodzenia, właśnie tutaj to i tak dalej. No i zaprosili mnie na interview do Sana. Pojechałem do Doliny Krzemowej, do Mountain View, bo wtedy siedziba Sana mieściła się w Mountain View. No i bardzo fajnie mnie przyjęli i zaproponowali mi takie rzeczy, że po prostu, jak to się mówi, starałem się tego nie okazać, ale uśmiech był od ucha do ucha na mojej twarzy. No zrobili, oczywiście dali mi ofertę, żebym się przespał i tak to się zaczęło. Wróciłem wtedy z małżonką, bo byłem razem z żoną, która siedziała w Salinie i nic nie robiła, no bo tam nie mogła znaleźć żadnej pracy. No a sprytnie ten, który przeprowadzał te interview, Amerykanin, to mówi, bo żona
była obok w pokoju, mówi, a co robisz to, czy macie dzieci, tu żona, ja mówię, żona, a żona skąd? Ja mówię, no żona też z Polski, bo razem żeśmy przyjechali do Stanów z Wiednia. A mówi, a co żona robi? Ja mówię, no nic, się nudzi. No i później jak tego mówi, Kała, mówi, to poproś żonę, to się zapoznamy razem i tak dalej. No i żona weszła i tam on zaczął z żoną rozmawiać. I w pewnym momencie mówi, a słuchaj, tam dalej jest kafeteria, mówi, mógłbyś tu nam coś przynieść, mówi, bo tutaj tego tam chodziło, bo się żony zapytał, czy by się tam nie napiła zimnej Coca-Coli, coś w tym rodzaju, nie pamiętam, jakiegoś zimnego napoju. No i ja mówię, dobrze, to ja przyniosę, no i poszedłem tam, no i nie było mi chyba z 15 minut, bo to jednak trzeba było wyjść na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Ale bo przyszedłem po 15 minutach, a oni tam już widzę, że w dobrej komitywie, śmieją się, sobie tam opowiadają. No i no, za chwilę się skończyło. Z żoną wsiadłem w samochód, no i pojechaliśmy do Salinas, wróciliśmy do Salinas. No i z żoną mówię, no jak, no fajna, mówię, oferta, mówię, no oczekiwałem lepszej garzy, można powiedzieć, spodziewałem się wyższych dużo zarobków. Te zarobki były i tak sporo wyższe niż otrzymywałem w Salinas, ale ponieważ to był startup, to oni jak gdyby też mieli ograniczone środki, w związku z powyższym zaproponowali mi akcje firmy SAN, czyli opcje na akcje. No ja A to jak duży był wtedy SAN? Bo to niesamowita historia rzeczywiście, jak to jest jeszcze epoka startupowa SAN-u. Powiem, że ja byłem 43 pracownikiem. Okej. Tak był duży SAN, prawda? Niesamowite. Employee number is 43. Mam tutaj nawet gdzieś to ze sobą. Miałem przygotować, ale panowie wybaczą, niestety czasu nie miałem, bo się tak złożyło, że w tej chwili prowadzę pewną inwestycję i akurat dostałem pozwolenie na budowę pierwszego takiego ekologicznego osiedla w Polsce w otulinie Narodowego Parku Kapitowskiego. Więc to trochę pochłonęło, ale mam ze zdjęciem i tak dalej tą plakietkę taką SAN Employee. No i to było tak, byłem poniżej 50, jak to się mówi, numer 50. Oczywiście, ale w tym momencie tak naprawdę było 30 kilku, bo nadawali numery kolejne, ale w międzyczasie tam kilka osób podeszło. No i dostałem te opcje. No i tutaj się zaczyna ciekawostka, bo ta praca w Radionixie mi się tak podobała, bo kiedyś Ron zaprosił mnie do siebie po pół roku pracy do siebie do gabinetu. Miał taki piękny gabinet urządzony w stylu angielskim, biblioteka olbrzymia, jego biurko, duży sekretariat. I mówi do mnie, no mówi, Mirek, mówi, ty tak, mówi, bardzo cię cenimy, tutaj robisz wspaniałą robotę. Mówi, a ty powiedz, co ty byś chciał w życiu robić? Kim byś chciał być? Ja tak się patrzę, mówię, ja bym chciał siedzieć tam, gdzie ty. Mówi, być. On się uśmiechnął, mówi, no a co ci do tego potrzeba? Ja mówię, no potrzeba mi poza doświadczeniem wiedzy, mówię, no i z tym mam problem, bo nie mam czasu. Tych książek jest tyle, że przeczyta się wszystkie, to też nie za bardzo. No mówię, on miał taką wspaniałą bibliotekę, mówi, to wiesz co ja zrobię? Mówię, tutaj ja pozaznaczam strony, mówi, bo w każdej książce to tam na 300 stron to tak naprawdę tej wartości to jest kilka kartek. Ja ci pozaznaczam, moja sekretarka to skopiuje i to dostaniesz. I słuchajcie, po miesiącu czasu ja dostałem taki duży plik tych skopiowanych rzeczy, podzielony, posegregowany o różnej tematyce, no i to było niesamowite. No i oni na ówczesne czasy dobrze zarabiałem, piękny dom mi wynajęli, za który nie płaciłem, prawda, w najlepszej dzielnicy w Salinas i tak dalej, więc byłem bardzo zadowolony i tak mówię, co tam dają, tam te kilka tysięcy na rok więcej, będę się przenosił, jak tutaj jest super, mam kolegę Polaka, który pracuje i fajne towarzystwo, fajni ludzie, ci Amerykanie, zespół był kapitalny, no i nie za bardzo. Moja żona zaczęła mi wtedy wiercić dziurę w brzuchu. Mówi, nie, mówi, chodź, weź tą pracę, mówi, zobacz, tam jest tylko niecałe 20 minut do San Francisco, wiesz, i tak dalej, będę miała gdzie wyjść, a tutaj się nudzę, zobacz, no bo nie ma gdzie wyjść i tak, poza tym Monterey, no oczywiście
Aczkolwiek dostała tam propozycję pracy, bo nie wiem, czy panowie wiecie, ale w Monterey jest ta Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej i jest Wyższa Szkoła Nauk Języka CIA, prawda? To jest jak gdyby na jednym kampusie połączone, no i dostała propozycję nauczania języka polskiego, że będzie, ale tej propozycji jeszcze nie przyjęła. No i tak mi wierci tam dziurę w brzuchu, wierci, no i w końcu się zgodziłem. No i oni oczywiście zapłacili za przeprowadzkę, wszystko, wynajęli tam nam mieszkanie, Mountain View na te pierwsze pół roku i tak dalej. No i co się okazało? Jak ja wyszedłem po ten zimny napój w czasie tego mojego interwiu, to ten człowiek, który to prowadził, później był moim szefem, taki Denis, i on się zorientował, że moja ówczesna małżonka się tam nudzi po prostu. I on mówi, słuchaj, przyjedź tu, to ja ci tu znajdę taką pracę, jaką będziesz chciała, tu wszystko jej naobiecywał i oczywiście wszystko jej obiecał. A ona mi tak dziurę w brzuchu wierciła, że się zgodziłem. No Czyli widać, kto rządzi światem. tak, widać, kto rządzi Dobrzy światem. sprzedawcy. Oczywiście nigdy potem w Sanie nie pracowała, ale dostała pozycję właśnie w takim polskim banku, to się nazywa Polam Federal Credit Union, gdzie przez kilka lat tam właśnie pracowała, no i się nie nudziła i no w ogóle no, do San Francisco to rzeczywiście było 20 minut, było super i tak dalej. I to cała historia, jak znalazłem się w Sanie. Jak to wyglądało właśnie na samym początku? Bo to właśnie startup, czy to wtedy też było tak jak teraz, 7 dni w tygodniu od rana do nocy i zarwane noce i sztywne, trudne deadline'y? To jak gdyby ciekawostką było, że to był nieograniczony czas pracy, tak? Bo zostałem przyjęty na stanowisko kierownicze, czyli na menadżera serwisu i tech support, prawda? Hardware tech support. Nie było godzin. Się przychodziło rano i wychodziło się, no jak już było wszystko skończone, a to się nigdy nie kończyło, prawda? Także zaczynaliśmy pomiędzy 8 a 9, bo tam nie było sztywnych godzin ze względu na dojazdy, prawda? Bo tam jednak te autostrady rano były bardzo zakorkowane. W związku z powyższym ten czas był taki elastyczny, no i siedziało się do oporu. Zazwyczaj to wracałem do domu około godziny 22. Chyba że żona zadzwoniła i coś się działo, no to wtedy człowiek szedł do szefa albo dzwonił i się pytał, czy może wcześniej wyjść. A godzina była na przykład 21, tak? Także nie było, ale Z perspektywy dzisiejszej to i tak w ogóle brzmi to w ogóle nieprawdopodobnie luksusowo, gdzie w Silicon Valley jest już taki wyścig, że ludzie po prostu śpią 2 godziny pod biurkiem, tak? No dzisiaj nie wiem, jak jest w Silicon Valley i tego nie jestem w stanie powiedzieć. Aczkolwiek chyba w zeszłym miesiącu rozmawiałem ze Scottem McNeilim albo 2 miesiące temu, bo utrzymuję z nim kontakt po prostu telefoniczny, e-mailowy, bo my jesteśmy ten sam rocznik. Także sprawdziliśmy. tak, także nie wiem, jak to życie teraz wygląda. Scott McNealy to jest jeden z największych venture kapitalistów w Ameryce, prawda, dzisiaj. No dzisiaj tak, on inwestował kilka firm. Trzeba też pamiętać, że był progolfistą, prawda? On bardzo dobrze grał w golfa. No, ale był pierwszym prezesem Sana i był jednym z jego współzałożycieli, bo jak wiemy, San założyły 4 osoby, prawda? Kapitał dostarczył Khosla Van Noot. Scott był po Stanfordzie, wybrali jego prezesem. Bill Joy był ojcem Unixa, tak, bo on pracował dla profesora, gdzie rozwijali ten system i profesor zginął
tragicznie w wypadku samochodowym, więc Bill jak gdyby został sam jeden i Andy Bechtolsheim, który był pochodzenia niemieckiego i on się zajmował projektowaniem tak zwanego hardware'u, tak, czyli kości. I zawsze pamiętam, jak to było. To była zawsze wymiana zdań pomiędzy Billem a Andy. Co jest ważniejsze, czy software, czy hardware? Wspomina pan dwie kolejne legendy w ogóle świata technologicznego, bo tak już na marginesie, tak? Andy Bechtolsheim to jest facet, który dał pierwsze pieniądze Page'owi i Brinowi na Google. Aha. Tak, pierwsze $100,000 twórcy Google od niego dostali. Więc To bez nawet niego nie byłoby Google'a. szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, także tak się blisko nie interesowałem, ale A teraz jak ja pracuję z Maca, no to mój system operacyjny jest oparty na Unixie, tak, więc to więc nie byłoby Maców, nie byłoby iPhone'ów i paru innych rzeczy, tak, bez Billa Joya. Jacy ci ludzie no. byli tak w pracy wtedy, tak na co dzień? Andy był taki bardziej cichy, skupiony, on się zamykał w swoim gabinecie i ciągle tam coś dłubał, no bo to wynikało z jego jak gdyby zamiłowania, prawda, i tworzył z tym swoim zespołem i go rzadko widywaliśmy, aczkolwiek był bardzo zawsze uprzejmy, miły i jak coś potrzebowaliśmy jakiegoś rozwiązania hardware'owego, to zawsze ukierunkował nas, gdzie mamy szukać, prawda, do którego z jego inżynierów się zwrócić, który jak gdyby jest jak gdyby takim najlepszym specjalistą w danym kierunku. Natomiast Bill to był, no to jest historia. To Bill bardzo zewnętrznie był podobny do Steve Jobsa, bo on miał swój styl ubrania, zawsze chodził w dżinsach, prawda, jakaś tam marynarka wyświechtana i tak dalej, ale zawsze pełen, i tutaj była różnica pomiędzy nim a Steve'em, bo Bill był zawsze pełen humoru, przyjazny, otwarty, prawda, zawsze przyszedł, poklepał po ramieniu, można było z nim porozmawiać, pośmiać się i był no taki, no i tutaj na przykład, tutaj to jest ciekawa rzecz, bo tutaj jest różnica pomiędzy hardware a software, prawda? I to widać. No właśnie, A tak. hardware'owcy to tak jak Kurt Woźniak. Z Kurtem, tak poznałem pierwszy raz Kurta Woźniaka, to on był tak, no ja był taki dumny, mówię, że jestem z Polski, mówię, ty też jesteś pochodzenia polskiego i tak dalej. Steve'a Woźniaka. Przepraszam, Woźniaka. Mówi, bo też u nas był też Kurt Woźniak, także nie był taki bardzo kontaktowy, prawda? On był zresztą tak. Natomiast i Andy Bechtolsheim tak samo, bardzo podobne. Może Andy był bardziej otwarty, a Bill to był po prostu, no, jak to się mówi, luzak. Także tutaj taką mieliśmy z Billem taką przygodę, że jak zostałem w Europie, wróciłem z Sanem do Europy, to zorganizowaliśmy takie przez znajomego, było takie pierwsze spotkanie w 1989 roku na zaproszenie prezydenta Michaila Gorbaczowa. Biznesmeni amerykańscy i niektórzy europejscy zostali zaproszeni na wizytę do Kreml i tam nam pokazano Leningrad. To było miasto zamknięte przez wiele lat, gdzie był rozwój tej wysokiej technologii, prawda? Głównie wojskowej oczywiście i te space, całe technology. I żeśmy z Billem chodzili, zwiedzali we dwóch tam koło Kremla i zdjęcia byśmy sobie robili. Jeszcze było z nami chyba z dwóch kolegów. No, ja mówi, słuchaj, mówi, był 89 rok, no San już był rozpoznawaną firmą i mam takie zdjęcie, jak on mnie na rękach nosi przy Kremlu, także jeszcze wtedy byłby w stanie mnie udźwignąć, dzisiaj już nie. Także to było, on był po prostu, no był miły.
Ciekawy był, bo pamiętam, że kiedyś zostałem szefem serwisu międzynarodowego dla Sun Micro i kiedyś leciałem służbowo i mieliśmy zawsze kampanię firmy, jak to się mówi, policy, strategia była, że my latamy, bo to były loty długodystansowe, latamy business class, tak? No bo tam najkrótszy lot to był 10 godzin. Się latało, prawda, do Azji, do Ameryki Południowej, do Europy. Więc wiadomo, że my jak przylecieliśmy, to musieliśmy być gotowi do pracy, więc mieliśmy business class. Ja wtedy wynegocjowałem z Cathay Pacific z nimi, że jak my latamy z nimi, to mamy tak zwany automatic upgrade, bez płacenia do first class, do pierwszej klasy, jeżeli jest miejsce w pierwszej klasie wolne. Tak? A w tych czasach te pierwsze klasy to były puste. I biznes klasy też do połowy były puste na początku, w połowie lat 80., prawda? I wchodzę do tego samolotu, żeśmy wystartowali i tak dalej, później wstałem, żeby rozprostować kości, patrzę, ktoś do mnie macha tam z tyłu w ekonomicznej klasie, patrzę, a to Bill siedzi, nie? A wtedy już był warty ponad $500 milionów. Czyli siedzi z taką swoją koleżanką, dziewczyną, która też pracowała w Sanie, bardzo miła, i ona też macha, cześć Mirek i tak dalej. Ja mówię, ale mówię, co wy robicie? Mówię, to ja się z wami zamienię, bo tam we dwóch żeśmy byli. No, to idź. A on mówi, nie, my lecimy na wakacje, to są prywatne pieniądze. Mówi, ty lecisz do pracy, to tobie się należy. A my, mówi, ja to jestem oszczędny. Także tych historii na pewno wiele osób słyszało od różnych, o założyciela na przykład Ikei, prawda, który przyjeżdżał do Warszawy i tylko taksi grosik, tak? Bo była o złotówkę tańsza od innych taksówek, czy tam o ileś tam. Tego, ale... Dziadek mojego kolegi go praktycznie wprowadził do Polski, co niestety spowodowało u Ingvara Kamprada problem z alkoholem. No nie zawsze ludzie majętni... mocno spić. No to... Także to są tego rodzaju historie, więc to byli tego rodzaju pokroju ludzie. To co jest, zadam to pytanie. Byli i są. Przepraszam. Na szczęście jeszcze w większości są chyba olbrzymi. Tak. Poza Steve'em Jobsem, ale to do niego jeszcze przejdziemy za sekundę dosłownie. Co jest ważniejsze, software czy hardware? Oczywiście, że hardware. Ja jestem hardware'owcem. Czy Steve Jobs znał się na hardware'ze? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Może to i dobrze. Bardzo dobrze. To jest bardzo słuszna uwaga, bo nas wszystkich ogranicza wiedza. Jak na jakiś temat wiemy zbyt dużo, to nam ciężko w tym temacie się rozwinąć. Prawda. Tak, Wojtek. Tak. Niesamowite historie, naprawdę. I Sun urósł do właśnie ogromnej skali i to widać, te czasy Związku Radzieckiego, wow. A ja się zastanawiam, co działo się potem, bo to nie była jedyna firma, z którą był pan związany w Stanach, prawda? Nie była jedyna firma, aczkolwiek ja ze Scottem miałem taką ustną umowę, że nie było tak dobrze, oni o mnie tak dbali, a w szczególności Scott osobiście i Bill, także ja nic więcej nie potrzebowałem. Zarabiałem na moje potrzeby masę pieniędzy. Dostałem dużo tych opcji. Później jak Sun poszedł na giełdę, był IPO, to z dnia na dzień człowiek się obudził milionerem, prawda? I tak dalej. Także to były jak gdyby fajne czasy. I atmosfera była niesamowita. Oni stwarzali taką atmosferę pracy, że było super. Ja jeździłem po całym świecie i pewnego razu spotkałem w Vegas człowieka, który pracował dla Mike'a Della i też Mike'a Della i tak, żeśmy porozmawiali.
trochę i później, ja nie pamiętam jak się nazywał ten mój pierwszy szef w Dellu, zadzwonił do mnie, czy bym nie przyleciał do Teksasu na rozmowę o pracę. A chodziło głównie o to, że ja pracowałem w Sanie 8 lat i zanim odszedłem, to 4 lata spędziłem w Hongkongu, ale też i przedtem jeszcze prawie rok w Tokio i pół roku w Sydney. I z Hongkong był sam headquarters for Asia, except z pominięciem Japonii i Australii. A ja chciałem wrócić do Polski, bo jak się 89 rok zaczął, wolność i tak dalej, to no wiadomo, wszędzie dobrze, najlepiej w domu. Chciałem koniecznie wrócić tutaj do kraju, ale z Sanem nie dało rady, dlatego że był kokom. No i co Scott zrobił? Scott mnie przeniósł z Sana, z Hongkongu do Monachium, gdzie San utworzył dział Europy Wschodniej. Ja zostałem szefem działu na rozwój Europy Wschodniej. Podlegałem pod Sun Germany. To też by można opowiadać i historię opowiedzieć o tej relacji. Było kilka ciekawych, fajnych rzeczy. No i dojeżdżałem z Monachium samochodem bez przerwy. Robiłem Monachium, Warszawa, ale to było trudno. Żeśmy zrobili pierwszą transakcję z Państwową Akademią Nauk w Polsce. Akurat moje dzisiaj 2 dziewczyny wróciły rano z Monachium z koncertu i dzisiaj jest to 1,5 godzinny lot. I musieliśmy otrzymać zgodę Waszyngtonu, tą COCOM license, żeby te komputery tutaj przesyłać. I to było takie upierdliwe i niebezpośrednie, prawda? No i wtedy właśnie dostałem propozycję z Della, zaprosili mnie na te interview i Mike powiedział, mówi, słuchaj, mówi, no nas interesuje Europa, mówi, czy nie chciałbyś jak gdyby rozwinąć? Ja mówię, ale mówię, wiesz, bo tutaj już narzucają, bo tam było kilku menadżerów w Dellu, którzy tam mówią, musimy założyć headquarters na Europę Wschodnią w Wiedniu, drudzy w Londynie, trzeci tam w Berlinie. Ja mówię, słuchajcie, jak się Polska otworzyła i żelazna kurtyna upadła, to jest bzdurą, bo tak, HP i IBM mieli swoje kwatery główne na Europę Wschodnią w Wiedniu. No to wszyscy też pchali się do Wiednia. Ja mówię, to jest absolutnie nie do przyjęcia, mówię, i moim zdaniem to jest tego. No i tak były dyskusje, a później Mike mnie wziął na bok i mówi, słuchaj, mówi, masz zielone światło, mówi, nie słuchaj, co oni chcą. Napisz, mówi, jak chcesz, zrób propozycję, ja się zgadzam. Mówi, masz carte blanche, mówi. No i jak on to powiedział, no to i ofertę pracy dostałem, znowu dostałem opcję Della. Dell już wtedy był public company, prawda, na giełdzie w Nowym Jorku notowaną firmą i też dostałem sporo ich akcji. No i zostałem general manager for Dell Eastern Europe, prawda, i zostałem pierwszym prezesem Dell Polska. I tak to się zaczęło. O tym to za chwilę może w drugiej części naszej rozmowy. Okay. Ale jeszcze w tej części chciałbym się zapytać o jedno nazwisko, które bardzo wpływa na wyobraźnię. A pan go znał, niestety już go nie ma. Steve Jobs. To była bardzo ciekawa postać. Wszyscy się go na początku bali, jak my żeśmy go nie znali, a ja miałem tak. Jak wspomniałem, mój promotor i pierwszy szef, Jurek Zarzycki, przeniósł się do Kalifornii, później mnie ściągnął do Kalifornii. On pracował w Radionic, a później Steve go zatrudnił i ściągnął go jako quality manager do Apple'a w Dolinie Krzemowej, w Silicon Valley. I tam była taka kultura, że raz na kwartał, to nie było tak z zegarkiem w ręku, ale co kilka miesięcy, 2-3 miesiące, oni robili takie spotkania w Santa Clara College. Było takie audytorium i tam się wszyscy schodzili. No i właśnie na scenie to wychodził Andy, to wychodził Steve i później na luzie tam wszyscy w dżinsach, w klapkach, prawda? Tam
Kalifornii nie przychodziło się do pracy w garniturze, prawda, czy w marynarce, to w ogóle było fair, tak, to jak jakaś było spotkanie i ci handlowcy to się ubierali, to każdy się na nich patrzył, czy ktoś umarł, idziecie na pogrzeb. W każdym bądź razie i właśnie na takim spotkaniu poznałem Steve Jobsa. Z początku tak z dużym dystansem, prawda, no bo to była już persona, ale żeśmy rozmawiali, on był bardzo przystępny i byłem na kilku takich spotkaniach, tam po spotkaniach się tam później, to nie były nigdy oficjalne takie spotkania, bo na luzie, każdy tam siedział, mówił, chodził, zapytał, później się szło na piwo czy gdzieś na chwilę, no i raz żeśmy się zabrali razem, tam nas zostało kilka osób, miałem możliwość dłużej rozmawiać i on w takim, bo jak ktoś czyta jego biografię, którą ja też już 2 przeczytałem i 2 razy film obejrzałem, to pokazują go jako takiego nieprzystępnego człowieka w pracy. Natomiast w takim życiu on był bardzo, bardzo otwarty, był bardzo dostępny. Ja właśnie wszyscy mówili, że on jest taki tego niedostępny, a ja zobaczyłem z tej strony, że jest normalnym facetem, ale my dla niego nie pracowaliśmy, spotykaliśmy się nie w pracy, tak? I taka ciekawa przygwozdka była, bo on kiedyś wyszedł na tą scenę i mówi tutaj, że mówi, słuchajcie, tutaj jest takie pudełko i w tym pudełku mówi, za kilka lat to będzie wszystko, mówi komputer, kamera, mówi to będzie wszystko działo, to będzie komputer i tak dalej, a Andy mówi, ale Steve mówi, o czym ty mówisz? Mówi, a jak ty taki procesor włożysz, mówi 10, czy to, nie procesor, przepraszam, to wtedy były DRAMs, nie? Chipy pamięci i wtedy to było 1 mega to było a on mówi, że tam będzie kilkaset mega, a on mówi, jak ty tyle tych układów scalonych włożysz do takiego małego pudełka? Mówi, to jest niemożliwe. A on mówi, słuchaj, z czasem mówi, to będzie wszystko się tak kurczyło i to się wszystko tu zmieści. No oczywiście Który to jest hardware'owcy. To był rok 85. I wtedy wszyscy oczywiście hardware'owcy się śmieli, To ja też Czyli to prawo nie niedowierzaniem to było. brałem, bo byłem w tym, przecież się zajmowałem ściśle hardware serwisem właśnie tych komputerów od strony hardware'owej. No i to było takie zdarzenie, a on mówi, zobaczycie, mówi, że tak będzie, nie? I on to wielokrotnie później powtarzał na różnych spotkaniach, ale to był właśnie takie pierwsze nieformalne spotkanie, właśnie ten Santa Clara College, gdzie on o tym mówił. I ciekawe było, że tam wchodzili na scenę, na tą scenę, to nie, przepraszam, że tak mówię, podium takie, no tam każdy przychodził, jak coś chciał dyskutować i nie było, że nie, poczekaj czy coś, nie było jak gdyby formalnie prowadzącego, to było takie całkiem luźne. No dzisiaj nie wyobrażam sobie tego rodzaju jak gdyby atmosfery spotkania. I na tych spotkaniach nie było dużo ludzi, prawda? Bo to przychodzili właśnie tacy ludzie z HP, z Sana, prawda, z Apple'a. Tam nie było ludzi, powiedzieć można, z zewnątrz, bo to nie było coś takiego formalnego, ogłaszanego, tylko tam poszła po firmie, słuchaj, spotykamy się pojutrze, będzie Steve, będzie ten, będzie tam. Nawet jednego razu, pamiętam, miał przyjechać Bill Gates, którego notabene nie był popularną personą i w środowisku raczej nie był lubiany, można powiedzieć, chociaż ja go chyba 2 razy z daleka widziałem, nie miałem okazji z nim rozmawiać, ale on był taką osobą zawsze malowaną niedostępną. Ty mnie nie rusz, bo mam róże i kapelusz, nie? Także... Różnica między Unixem a Windowsem i podejściem do softu, prawda? Tak, i on tam,
Zresztą jest parę nagranych takich spotkań, oglądałem, można w YouTubie też obejrzeć, spotkań pomiędzy Steve'em a Billem. To ta wymiana u nich to nie, to jak gdyby, zobaczcie jak reaguje i zachowywał się Steve, a jak się zachowywał Bill. Rzeczywiście, inne filozofie, inne systemy operacyjne. Inni ludzie. Rzeczywiście, inni ludzie. Ciekawa paralela tutaj. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie, prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.